Poncjusz Piłat pozostaje jedną z najbardziej znanych, a jednocześnie enigmatycznych postaci starożytnej historii. Jako rzymski namiestnik Judei, który zatwierdził wyrok śmierci na Jezusa z Nazaretu, jego decyzja wpłynęła na losy świata, choć sam prawdopodobnie nie był świadomy wagi tego wydarzenia. Mimo swojej historycznej roli, informacje na jego temat są fragmentaryczne i ograniczone do kilku źródeł historycznych. Zgodnie z dostępnymi źródłami, Poncjusz Piłat urodził się prawdopodobnie w grudniu 12 roku przed naszą erą. Szczegóły dotyczące jego pochodzenia pozostają w sferze spekulacji. Historycy przypuszczają, że jego imię, Pontius, mogło wywodzić się od rzymskiej rodziny Pontii, która miała plebejskie korzenie. Niektórzy badacze uważają, że Poncjusz było jego właściwym imieniem, podczas gdy Piłat, po łacinie Pilatus, stanowiło jedynie przydomek. O wczesnej karierze Piłata i jego życiu przed objęciem urzędu w Judei nie zachowały się żadne informacje. Wiemy jedynie, że został mianowany prefektem Judei przez cesarza Tyberiusza, prawdopodobnie jako protegowany Sejana, faktycznego władcy Rzymu w tamtym okresie, pełniącego funkcję dowódcy gwardii pretoriańskiej i bliskiego przyjaciela cesarza. W 26 roku naszej ery Poncjusz Piłat został mianowany 5. z kolei namiestnikiem, prefektem Judei, zastępując na tym stanowisku Waleriusza Gratusa. Judea, będąca wówczas częścią prowincji Syria, znajdowała się na obrzeżach Imperium Rzymskiego i była prowincją o stosunkowo niewielkim znaczeniu politycznym, ale jednocześnie niezwykle trudną do zarządzania ze względu na specyfikę religijną i kulturową regionu. Jako namiestnik, Piłat rezydował głównie w schelenizowanej Cezarei, preferując to miasto od Jerozolimy, głównego ośrodka religijnego Żydów. Do jego obowiązków należało utrzymywanie porządku w prowincji, ferowanie wyroków i zatwierdzanie kar nałożonych przez Sanhedryn, najwyższą żydowską instytucję religijną i sądowniczą, a także nadzorowanie inwestycji budowlanych i bicie monet. Współczesne Piłatowi źródła historyczne przedstawiają go w niezbyt korzystnym świetle. Filon z Aleksandrii opisywał namiestnika jako człowieka o nieelastycznym, upartym i okrutnym usposobieniu. Z zachowanych przekazów wyłania się obraz urzędnika, który nie rozumiał specyfiki kulturowej i religijnej powierzonej mu prowincji, a także nie darzył jej mieszkańców sympatią. Piłat był prawdopodobnie antysemitą, podobnie jak jego protektor Sejan. Jego podejście do lokalnej ludności cechowało się brakiem wyczucia i poszanowania dla żydowskich tradycji religijnych, co wielokrotnie prowadziło do napięć i konfliktów. Już na początku swojego urzędowania Piłat popadł w konflikt z mieszkańcami Judei, kiedy wprowadził rzymskie sztandary z wizerunkiem cesarza do twierdzy Antonii w Jerozolimie. Dla Żydów, którym religia zabraniała tworzenia i czczenia wizerunków, był to akt prowokacji i obrazy ich wiary. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy pozwolił rzymskim legionom w Judei na ustawienie tarcz z inskrypcjami honorującymi cesarza. W odpowiedzi na ten czyn wielu Żydów przybyło do Cezarei, aby protestować przeciwko tym symbolom. Przez 5 dni Piłat odmawiał wysłuchania ich postulatów. Według relacji Filona, Żydzi byli gotowi umrzeć w proteście przeciwko temu, co uważali za obrazę ich religii, co ostatecznie skłoniło władze rzymskie do interwencji. Najbardziej znanym wydarzeniem związanym z Poncjuszem Piłatem jest bez wątpienia jego rola w procesie i ukrzyżowaniu Jezusa z Nazaretu, które miało miejsce w 33 roku naszej ery. Zgodnie z ewangelicznym przekazem oraz tzw. świadectwem Flawiusza, to właśnie Piłat prowadził proces Jezusa i zatwierdził wyrok śmierci. Jezus został najpierw postawiony przed Sanhedrynem, który uznał go winnym bluźnierstwa. Sam proces przed żydowskim trybunałem był przeprowadzony z naruszeniem wielu zasad. Odbywał się nocą. Oskarżony nie miał obrońcy, a wyrok zapadł przez aklamację, a nie indywidualne głosowanie członków Sanhedrynu. Ponieważ wyrok śmierci musiał być zatwierdzony przez rzymskiego namiestnika,
sprawa trafiła do Piłata. Warto zauważyć, że gdyby Piłat chciał zakwestionować wyrok na Jezusa lub go unieważnić, miał ku temu podstawy prawne ze względu na nieprawidłowości proceduralne. Jednak konflikt z żydowskimi władzami religijnymi mógł być dla niego politycznie niewygodny, co mogło wpłynąć na jego decyzję. Poncjusz Piłat sprawował urząd prefekta Judei przez około 10 lat, do 36 lub 37 roku naszej ery. Okoliczności zakończenia jego kadencji nie są dokładnie znane. Wiadomo jedynie, że zmarł nie wcześniej niż w 38 roku naszej ery. Szczegóły dotyczące jego życia po zakończeniu służby w Judei oraz okoliczności śmierci pozostają nieznane i są przedmiotem licznych legend i apokryfów. W przeciwieństwie do znaczenia, jakie przypisuje mu chrześcijańska tradycja, jako rzymski urzędnik Piłat prawdopodobnie nie przywiązywał większej wagi do procesu Jezusa, traktując go jako jeden z wielu lokalnych konfliktów religijnych, którymi musiał się zajmować. Nasza wiedza o Poncjuszu Piłacie pochodzi z kilku kluczowych źródeł. Najważniejsze z nich to dzieła Józefa Flawiusza, Dawne dzieje Izraela i Wojna żydowska, tekst Filona z Aleksandrii, Poselstwo do Gajusza oraz oczywiście relacje zawarte w Nowym Testamencie. Dodatkowymi źródłami są historia kościelna Eusebiusza z Cezarei i roczniki Tacyta. Z materialnych dowodów jego istnienia zachowały się monety bite w okresie jego namiestnictwa oraz inskrypcja z podstawy, która mogła być częścią jego posągu w Cezarei. Z perspektywy historii Imperium Rzymskiego, Poncjusz Piłat był jednym z wielu prowincjonalnych namiestników, którzy administrowali odległymi częściami imperium. Prawdopodobnie nigdy nie zyskałby większego rozgłosu, gdyby nie jego udział w procesie Jezusa z Nazaretu. To właśnie ten epizod sprawił, że jego imię stało się powszechnie znane i zostało utrwalone w świadomości kolejnych pokoleń. Postać Piłata często interpretowana jest jako symbol człowieka stojącego w obliczu trudnego moralnego wyboru, ulegającego presji otoczenia mimo wewnętrznych wątpliwości. Jego rola w procesie Jezusa wykracza poza ramy historii i stanowi przedmiot teologicznych i filozoficznych rozważań na temat natury zła, odpowiedzialności i moralnych wyborów człowieka. Choć jako historyczna postać Piłat był rzymskim urzędnikiem średniego szczebla, zarządzającym niewielką prowincją, to jego decyzja o zatwierdzeniu wyroku śmierci na Jezusa z Nazaretu stała się jednym z najbardziej brzemiennych w skutki wydarzeń w historii ludzkości.